Aprilia RX 125. Moja opinia po roku użytkowania. Z awarii to tutaj mi ciekł olej. Zakleiłem silikonem takim gęstym. Nie wiem dlaczego tutaj ciekło. Ani oleju nie było za dużo, ani nic. Zaczynała tutaj coś tam kapać. Pokrywa była mokra. Zakleiłem, spokój. Nie będę 100 km jechał na serwis. Na gwarancji niby jest, ale olej tak sobie zmieniam sam. Filtr powietrza tak samo zmieniłem sam już. Na serwisie byłem przy 1000 km. Serwis pierwszy jest na 1000 km, później jest na 6000. To już nie byłem. Przebieg mam 7800 z tego co pamiętam. Tak, 7832 aktualnie. Serwisuję sobie sam. Wymieniam oleje, filtry. Pierwszą wymianę zrobiłem przy 300 km. Później wymieniłem olej w autoryzowanym serwisie na przeglądzie przy 1000. Później wymieniłem przy 3000 i przy 6000. Wymieniłem filtr olej i filtr powietrza. Ja tam wolę zmieniać olej częściej. Producent przewiduje wymianę oleju co 6000, ja wolę zmieniać co 3. Wiadomo, silnik wysokoobrotowy. Korzystam z całego zakresu mocy, kręcę to porządnie do odcinki. Także wolę olej zmienić częściej. Nie ma z tym wielkiego problemu, bo oleju mi tutaj wchodzi około 1-2 litra. Dostęp do filtra bardzo dobry, klucz 24, odkręcamy. Wyjmujemy filtr, zakładamy po problemie. Spust oleju. Spust oleju mamy z tej strony. Klucz też 24. Spuszczamy olej, odkręcamy, spuszczamy olej. Tam jest jeszcze takie siteczko, taki prefiltr przed pompą olejową. Zawsze coś pomoże, więcej syfu wyzbiera. Poza tym na razie bezawaryjnie. Poza tym jednym wyciekiem tam z pokrywy, z tej uszczelki co kable wychodzą z alternatora. Wszystko dobrze. Wszystko bezawaryjnie. Nic jeszcze oprócz filtrów i olejów nie wymieniałem. Dołożyłem handbary. Wcześniej miałem listki Acerbisa. Wiadomo jak to listki. Mocowanie plastikowe, tylko tutaj z jednej strony było. To klamek nie chronią w ogóle tutaj. Taki porządny pręt aluminiowy to myślę, że przy wywrotce klamki ochroni. Tu się wywaliłem, to jeszcze na tych listkach to urwałem klamkę. Znaczy się złamałem. Ale nawet dobrze mi się jeździ na takiej mniejszej klamce, szczerze powiedziawszy. Wygodnie jest złapać, zmieniać te biegi. Klamka od hamulca fabryka. Na tą stronę się nie wywaliłem. Ogólnie to nic się nie stało, tylko mi się złamała klamka, także wszystko jest w porządku. Dołożyłem sobie jeszcze uchwyt na telefon. To jest uchwyt z ładowarką indukcyjną. Jeszcze mamy na dole USB. Tutaj kabelek sobie możemy podłączyć. Instalację sobie zrobiłem sam. Teraz pokażę jak to wygląda. Tutaj kostka hermetyczna, ja bym chciał zdjąć kiedyś ten uchwyt. A na razie ja nie zdejmuję, cały czas korzystam z niego. Nie mam potrzeby, żeby to zdejmować. I tutaj idzie sobie kabel pod zbiornikiem razem z całą wiązką. Tu. Wychodzi tu. Idzie na bezpiecznik. O, na ten bezpiecznik tutaj 5 amperowy, pomarańczowy. Od bezpiecznika idzie do akumulatora. Pod tą pokrywą są przekaźniki. To jest zrobione na przekaźniku.
Ładowarka się włącza po przekręceniu kluczyka. Także wszystko jest jak należy. Teraz ładowarka nie ładuje, nie ma kluczyka. Jak widać, zaraz założę siedzenie, to zademonstruję. Przekręcamy kluczyk i ładowarka się włącza. Wyłączamy kluczyk, ładowarka się wyłącza. Jest jeszcze przycisk tutaj, ale mam cały czas włączone naładowanie indukcyjne, bo często jeżdżę z telefonem. Jakaś nawigacja czy coś, to sobie się telefon ładuje. Jest elegancko. Opony tak samo już wymieniłem, bo tamte się starły. Jeżdżę tak trochę teren, trochę asfalt, także szybko mi się zjadły. Teraz mam opony Shinko SR 244. Tak to wygląda, tak bieżnik wygląda. Z tyłu to jest rozmiar 4,60 na 18. To jest rozmiar chyba jakiś calowy czy coś. Normalnie z tyłu jest 120 na 80. 18. A przód bieżnik wygląda tak samo. Wiadomo, opona wąższa. A przód to jest 2,75 na 21. Normalnie z przodu występuje 90 na 90, 21. Nawet fajne opony, wiadomo, taki teren w błoto się nie nadają. Szybko się bieżnik zapycha i robią się tak jakby łyse, bo błoto się obkleja tutaj w bieżniku. I tracimy trakcję, całkowicie przyczepność. Ale na takie drogi, na takie szuterki, jakieś suche błoto, takie wyschnięte drogi, albo ewentualnie takie lekkie błotko po jakimś deszczu czy coś, to można jechać, ale takie topienie typu jak na krosówkach to nie przejdzie. Na tej oponie nie przejdzie. Chcemy jeździć tak jak krosówką, topić w błocie, po lesie jeździć, po jakichś moczarach, to bieżnik musi mieć szerokie bloki, nie tak gęsto jak tutaj. Z takich dodatków to naklejki na felgi, tutaj o, czerwony wentylek, naklejka Brembo, tutaj na amortyzatorze tak samo Aprilia Racing, sobie ponaklejałem. Tutaj Brembo, taka naklejka, tutaj Aprilia. Z przodu tak samo Brembo. Naklejeczki sobie nakleiłem. No, mi się to podoba, ładnie wygląda. Fabrycznie jest tak pusto. Ogólnie na tym motocyklu fajnie mi się jeździ. Wiadomo, 15 koni, no to nie ma cudów. Mogłoby być więcej, ale dobrze jest. Ja nie narzekam. Ja nie narzekam. Tylko jest jedna wada. Bardzo duża wada. Mały zbiornik paliwa. Największa wada tego motocykla. 6 litrów paliwa. On pali około 3 na setkę. Wiadomo, jakbyśmy jechali delikatnie, to pewnie by tyle spalił. Wiadomo, że pali więcej, takie drogi, górki, jakieś podjazdy, szutre czy coś. 3,5 około pali. A 6 litrów też nigdy nie zatankujemy. Około 5,5 wchodzi, bo resztę
i reszta to jest powietrze, poduszka powietrzna w zbiorniku. Także realnie mamy zasięg 150 km na jednym zbiorniku. Pojedziemy w takie odludzia jak tu. Zapomnimy się wcześniej zatankować i nie jest dobrze. Albo trzeba wozić litry paliwa w plecaku, albo jakiś sobie uchwyt dorobić na zbiornik akcesoryjny, nie wiem. Coś będę myślał w tym temacie, bo ten zbiornik to jest parodia. A jeździć na każdą napotkaną stację i tankować za 10 zł, no to też śmiech. Jakby tutaj był zbiornik 8 litrów, 9, to już by było idealnie. 200 ponad kilometrów jakby był zasięg. Taki bez rezerwy to by było fajnie, a tak to się przejedzie 100 km. Rezerwa już zaczyna się świecić. Na rezerwie realny zasięg to 50 km. Dalej nie pojedziemy. Kiedyś przejechałem 167 km chyba na jednym zbiorniku i pusto w baku. Musiałem pchać na stację. Także zbiornik to jest kaszana. Zbiornik to jest kaszana. Lagi suche. Tutaj dołożyłem sobie o-ringa, żeby wiedzieć jak pracuje zawieszenie. Żeby dołożyć takiego o-ringa nie trzeba rozbierać całego zawieszenia. Wystarczy ściągnąć tą osłonę tutaj. Tą osłonę lagi. Koło ściągamy i tutaj normalnie o-ringa nasuwamy na lagę. Skręcamy później z powrotem. A że akurat miałem zdjęte całe koła, bo wymieniałem opony, to dołożyłem sobie o-ringa z jednej strony. Także tak to wygląda. Kierunki. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj na zwykłe żarówki 5W. Tylnia lampa w pełni LED. Przód już też by mógł być LEDowy. Ale niestety żarówka HS1 i taka malutka, to jest chyba jakaś 2W czy co, nie wiem. W nocy świeci słabo. W każdym bądź razie, jakby tu był LED, na pewno by było lepiej. Jeszcze zapalimy, żebyście sobie wydechu posłuchali. Na rozgrzanym silniku brzmi to dużo lepiej. Zmienia się dźwięk. A przy odpuszczeniu gazu potrafi strzelać z wydechu, także jak na 125 to rewelacja. Co prawda ma swoją cenę, bo kosztuje 1000 zł. Taki Arrow. Ale według mnie warto. Samo to, że od dołu podnosi się moc, bo ten silnik jest wysokoobrotowy i od dołu, jak wrzucimy jedynkę, załóżmy w jakimś tam trudnych terenach, jakieś tam przejazdy takie techniczne, to wtedy jedynka bez gazu ten motocykl muli po prostu. Jakby była zębatka 12 zębów na przód, to może by to rozwiązało sytuację, ale nigdzie nie jest dostępna. Nikt takiej zębatki nie ma, tylko 13 zębów, ewentualnie 14, także
to nie w tą stronę, bo 14 zębów jak założymy, to będziemy mieli dłuższe przełożenie, także do takiej jazdy terenowej nie za bardzo. Dołożyłem jeszcze taką osłonę z metalu pod spód, taka płyta metalowa, przedłużenie tej osłony plastikowej fabrycznej. Jak podnoszę motocykl na stojaku, to mi się nie gibie, przynajmniej do przodu i do tyłu. Może coś ochroni jeszcze przy okazji. Kiwaczkę już rozbierałem, smarowałem. Tam wrzuciłem filmik ze zdjęciami. Fabryka pożałowała smaru. Ja dołożyłem dużo więcej. Od razu praca zawieszenia się poprawiła. Cały zawias z tyłu pracuje lżej. Także jak ktoś ma taki motocykl, to odkręćcie te śruby tutaj. Wszystkie, o tutaj te 4 śruby. Wyciągacie, całe rozbieracie. Łożyska są igiełkowe tam, dlatego nie lubią wody. Uszczelnienie też nie jest takie najlepsze. Zalecam smarowanie. Nie bójcie się, że łożyska wypadną, bo łożyska są w koszyku, także śmiało to można wyjmować. Nic się nie rozleci. Początek czerwca. Pogoda taka nie najlepsza. Dużo padało, ale chyba się wypogadza. Słoneczko się pokazało nawet. Może w końcu się da normalnie pojeździć. Bo ostatnio to tragedia była. W maju częste deszcze. Lało praktycznie non stop. Chyba by było na tyle. Nie ma co tu więcej gadać. Bo mogę powiedzieć jeszcze, że kolektor jest fabryczny. Zmieniłem tylko sam tłumik. Kolektor jest z katalizatorami. Tutaj jeden katalizator. Tutaj drugi katalizator. Sonda lambda, to wiadomo, do wtrysku. Chodzi to. Mówię, z wydechu potrafi strzelać. Także nie ma co narzekać. Dzięki za obejrzenie i do następnego.